Jeżeli idziecie w stronę turkusu, to zapewne zaufanie jest dla Was bardzo ważne. I pojawia się to pytanie, jak nie stracić tego zaufania w momencie, kiedy potrzebujemy być efektywni, potrzebujemy wymagać od siebie, oczekiwać i dowozić. O tym dzisiejszy odcinek. Orientuj się to podcast o nowych modelach zarządzania, zwanych turkusowymi. Opowiadamy o tym, w jaki sposób budować efektywne zespoły oparte na zaufaniu, ale też na efektywności i sprawczości. Ja nazywam się Polina Grabowska i współpracuję w firmie Syzygy Warsaw. Pracuję z liderami, ale także zespołami właśnie nad efektywnością i nad tym, w jaki sposób ze sobą pracujemy i komunikujemy się. A ja nazywam się Ewa Bocian i pracuję z organizacjami i właścicielami tych organizacji nad transformacjami w kierunku samoorganizacji turkusu, ale też radykalnej odpowiedzialności i szczerości. Jeśli podoba Ci się to, o czym zaczęłyśmy już mówić, albo słuchałaś naszych poprzednich odcinków, zasubskrybuj nasz kanał, dodaj go do ulubionych, cokolwiek trzeba byłoby zrobić, żeby pokazywały Ci się nasze najświeższe odcinki. No dobra. Takim moim takim wrażeniem, które mam, jak wchodzę do organizacji, to jest to, że ludzie są bardzo mili i jest bardzo miło. I to jest taki pierwszy moment, w którym ja mam zawsze taki zgrzyt, ponieważ wiem, że miło to nie znaczy prawdziwie, nie znaczy efektywnie, nie znaczy szczerze. I jak jest zbyt miło, to najprawdopodobniej ludzie mają trudność, żeby od siebie oczekiwać. I wiesz, tak stawiać czasami na ostrzu noża, że tak, potrzebujemy coś zrobić, dowieść na czas i nie możemy tego rozciągać w nieskończoność. I jak myślę sobie o tym, to nieraz dostawałam pytanie, no tak, ale to znaczy, że już nie może być miło w tym turkusie? I jasne, tylko jest różnica pomiędzy miło a życzliwie. I miło to zazwyczaj jest tak, że chcemy, żeby nie było konfliktów, żebyśmy się lubili, żeby była przyjemna atmosfera. Chcemy generalnie unikać też jakichś dyskomfortów. Żeby było przyjemnie, żeby było uprzejmie. Super. Tylko unikanie tych dyskomfortów, tych konfliktów powoduje, że zaczynamy wszystko spłaszczać, nie? I zaczynamy wszystko bać się mówić szczerze, kiedy coś nie gra. Czyli jest to totalnie odwrócenie tego, o co nam chodzi i w turkusie, i w samoorganizacji, i w tych nowych podejściach do zarządzania. Bardziej chodzi o to, żeby było życzliwie, czyli żebyśmy dbali o dobro swoje, drugiego, organizacji i mieli je na uwadze. Więc czasami może być niekomfortowo, no bo chcemy zadbać o to dobro na przykład firmy, nie? Na przykład klienta. Właśnie o tym sobie myślę, że chyba dotykasz czegoś, co teraz mi jest jakoś bardzo bliskie i nad czym się bardzo zastanawiam. I chyba jest bardzo trudne, albo dla nas jest przynajmniej trudne, jak sobie myślę o Syzygy, jak zwrócić uwagę na to, i to może będzie brutalne, co powiem, że system jako organizacja może mieć ważniejsze potrzeby niż ja jako indywidualna osoba. Co nie oznacza, że ma nie być w stosunku do mnie miło, ale jeśli mam zadbać o to, żeby system funkcjonował, który opiera się też na innych osobach, no to ja muszę od jednej konkretnej osoby czegoś wymagać. I jeśli ta osoba przestaje być efektywna w swoich zadaniach, no to ona zaczyna zagrażać systemowi. Ale jest to bardzo trudne, kiedy to ty jesteś tą osobą, albo ty musisz zwrócić tej osobie konkretnej uwagę, że słuchaj, no jeśli tak dalej będziesz pracować, to przestanie być miło, bo po prostu jesteś zagrażający dla całej reszty. I ostatnio rozmawiając z klientem na ten właśnie temat, miło, taka historyjka, okazało się, że jest wiele historii, każdy pewnie ma z nas doświadczenie, jak to jest przy wigilijnym stole, że ma być miło, albo w ogóle, wiesz, obiad rodzinny, nie? I żeby było miło. I są te momenty, kiedy ktoś mówi, nie, już kopię w kostkę, nie, już zostaw, albo zmienia temat, nagle, ponieważ jest jakiś dyskomfort, nie chcemy o czymś mówić i ma być miło. I niekoniecznie to jest tak naprawdę wspierające dla budowania naszej relacji, tutaj akurat w rodzinie, ale w firmie to tak naprawdę zagraża naszej stabilności. Wszelkiej. Od finansowej, przez zespołową, ponieważ w pewnym momencie przyjdzie taki czas, gdy jak będziemy unikać trudnych tematów, to po prostu będzie jakiś fuck up. Będzie, nie? Bo nie byliśmy w stanie mówić o czymś wystarczająco szybko. I coś w tym całym podejściu tej drogi turkusowej się dzieje takiego, że jak wchodzę do organizacji, które już są na tej drodze, to mylenie tego miło z życzliwie
i prawdziwie jest bardzo duże. I powiem ci tak szczerze, to taki, może się wydaje błahy temat, ale ja sama, tak patrząc systemowo, gdy wchodzę do takiego systemu, muszę być bardzo ostrożna, żeby czasem nie wejść w ten świat jest miło. A żeby cię tak jakoś nie wciągnęło. Tak, no bo ja jestem właśnie tą też nie osobą... mówię, no, Wiesz, uśmiecham się, bo taką mam opinię o sobie też, ale jak na siebie patrzę w różnych, i myślę, że mamy podobnie, w różnych w ogóle procesach grupowych i rozumiem, że taką łatwo mi jest brać na siebie taką odpowiedzialność, czyli takiego party poopera, który jak wchodzi w różne miejsca, pojawia się też tutaj wewnętrznie i trochę taką czasami mam rolę, ale w ogóle no to bycie tym, który próbuje coś odkryć, co jest niemiłe, co jest właśnie może do końca nieprawdziwe i stara się być dalej w tym życzliwym, przynajmniej ja mam zawsze taką intencję, no to jest po prostu zajebiście trudne, bo nagle to jesteś tym, który mówi, hej, słuchajcie, no wy myślicie, że się tu fajnie bawicie, ale mi to się wydaje, że wy się trochę oszukujecie, że to jest po prostu wow. To jest naprawdę wymaga bardzo dużej odwagi i sobie myślę, tak jak mówisz o tym, że jak ty tak masz, jak wchodzisz do organizacji, to jakoś to chyba jest ciut lżejsze, aczkolwiek no też rozumiem, że musisz zdobyć zaufanie, więc na dzień dobry to jest trudne, ale zawsze jesteś z zewnątrz, bo wewnątrz przerwanie takiego koła, no nazwijmy to na jakimś poziomem nieszczerości i chcę też podkreślić jakimś poziomem, bo to zanim zaczęłyśmy rozmawiać w ogóle o tym temacie, to że naszym zdaniem ten poziom takiego bycia miło, nie wchodzenia w konflikty, nie mówienia sobie różnych rzeczy też ma wiele warstw. I to, na co chcę zwrócić uwagę, to, że my powierzchownie możemy mówić sobie różne rzeczy, możemy uważać, że nie no, u nas to się jednak więcej rzeczy mówi niż nie mówi, ale zwracam uwagę na to, bo sami jesteśmy w takim miejscu, że no dobra, a gdzie jest to miejsce, gdzie się nie mówi? I moim zdaniem zawsze jest takie miejsce, bo ja sobie robię często też taki check, reality check, jak sobie myślę o jakichś relacjach po prostu prywatnych z przyjaciółmi, z mężem czy z kimkolwiek. Czy nie ma przypadkiem takiego momentu, kiedy ja mówię, dobra, to nieważne. Przestaliśmy mówić. Nie? I jak ja wchodzę do organizacji, jest trochę łatwiej, ponieważ ode mnie się oczekuje, że ja po prostu powiem Tak. prosto w twarz, jak jest. Jak ja to przynajmniej widzę, tak? Moją perspektywę. I to, co chciałabym podkreślić, naprawdę podkreślić, to, że organizacje, które już są na tej drodze w kierunku tych nowych sposobów zarządzania, to tam jest już bardzo wysoki poziom szczerości, otwartości. I jest tam bardzo życzliwości. Ja się nie spotkałam jeszcze i mam nadzieję, że nie spotkam organizacji, które naprawdę idą w tym kierunku i nie mają życzliwości takiej wbudowanej w swój system. I widzę też, że to jest jakby kolejny poziom gry, czyli tam już mamy tą szczerość na pewnym poziomie, no i teraz jest kolejny niuans. Wiesz, musimy wejść na kolejne piętro. I na tym tej kolejnej fazie gry no, są inne umiejętności niezbędne. Ta szczerość dotychczasowa, ta bezpośredniość, to oczekiwanie, jakie mieliśmy tak na miękko, ono może już nie wystarczyć. Ja upatruję tutaj problemu w jeszcze jednej rzeczy i teraz też sobie myślę o różnych organizacjach takich, które są na takiej drodze albo próbują jakoś inaczej, albo są po prostu też nieduże i przez to trochę inaczej są też zarządzane. Czyli ten moment, kiedy my też tak jak było u nas, bardzo dużo mówimy o jak te relacje powinny wyglądać, jak my się ze sobą komunikujemy, na ile też jesteśmy szczerzy, ale no naturalnie im człowiek jest bardziej w stosunku do siebie szczery, im większe ma zaufanie, tym większe prawdopodobieństwo, że te relacje przerodzą się też w znajomości, przyjaźnie, koleżeństwo, jak zwał, tak zwał, bo to już nie istotna jest nomenklatura. Chodzi mi o to, że te relacje zaczynają też mieć jakiś wyraz i swój wymiar prywatny. I pewnie też po części trochę chcąc nie chcąc jest to jakimś taką wypadkową i to też jest super, ale zaczynam się zastanawiać nad tym i pewnie mam też swoje przekonanie, że tak jest, że im bardziej je zaczynamy prywatyzować i od razu nie chcę powiedzieć, że ja uważam, że to jest coś złego. Ja po prostu zwracam uwagę na to, że to ma też swoje konsekwencje i też rzuca jakiś cień. Im bardziej one zaczynają się stawać prywatne, tym może być trudniej wejść w tę rolę taką, że hej, no my tutaj też jesteśmy w jakiejś umowie społecznej, że praca też jest jakąś umową społeczną i że mogą nam się zacząć mieszać te porządki i coś, co ja uważałam za zasadne, że właśnie będę mówić, że będę szczera, że nie będziemy wchodzić w konflikty, to nagle w tej prywatnej sferze się robi trudniej. No bo ja wiem przecież, że ty masz teraz ciężki moment, bo ja wiem przecież, że jak ja ci coś mówię, no to może to nie jest, ja wiem, że teraz to nie siądzie na ciebie, nie? Że też sobie po prostu zwracam uwagę na to, że
że ta prywatność może przeszkadzać i też utrudniać, pomimo tego, że jak to się mówi, piekło jest dobrymi chęciami, tak? Wybrukowane. Chcieliśmy przecież dobrze, miało być fajnie, jak się zaczniemy kolegować i że wtedy będzie nam bliżej, no to może się okazać, że wcale bliżej nie jest i że zaczynamy właśnie to, co ty mówisz, no wchodzić na jakiś nowy, kolejny level tej gry i trochę nie wiemy, jak się wtedy zachować i na ile też potrafimy, i taką rozmowę miałam w ostatni weekend, też umieć jakoś rozdzielać sobie te dwa światy, ale też mieć świadomość, gdzie one się zaczynają mieszać i żeby o tym też szczerze mówić, nie? Że to, co jakieś nieformalne i niejawne, żeby też to mówić, że ja nie wiem, z jakiego kawałka ty teraz do mnie mówisz. Czy do mnie mówisz jako Paulina do Ewy, czy ty jednak mówisz jako twórczyni podcastu do twórczyni podcastu i mamy jakieś w stosunku do siebie wymagania, a że może też nieprawdziwe jest, że też to tak się da rozdzielić, nie? Że po prostu, że zawsze jest że zawsze to jest jakoś tak zabarwione już tą relacją prywatną. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi i że to jest... Tak. I pewnie chcę powiedzieć o tym, bo już od razu mi się pojawia takie pytanie, no dobrze, ale co z tym zrobić? No i że chyba się czasami nie da z tym nic zrobić i że się też dojdzie do tego momentu, kiedy to jest wow, jak się znaleźliśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy teraz. I wydaje mi się to nie być wcale takie trudne, No, co z tym zrobić. Bo po pierwsze, po to właśnie są role i po to oddzielamy tą rolę od osoby. I o ile, gdy mamy hierarchiczną relację, to tam w hierarchiczną relację wbudowane jest to, że my jesteśmy tutaj służbowo, profesjonalnie, zawodowo. I zostawiamy prywatę poza drzwiami. O tyle w organizacjach, które chcą całego człowieka zaprosić do współpracy, musimy być na to właśnie bardzo uważni. Dlatego właśnie ta idea role to role, soul to soul jest tak ważna. Dlatego rozdzielamy feedbacki te merytoryczne od tych feedbacków dotyczących naszych postaw, tego jak my się mamy z sobą jako ludzie, ponieważ inaczej będzie nam strasznie trudno być szczerymi i to jakoś porozdzielać. I ostatnio, właśnie w zeszłym tygodniu miałam taką rozmowę o tym, że to tak dziwnie mówić do siebie jak do roli, że to jest takie sztuczne, że to takie, jakby czuję się jak robot, jak ja mówić, że Paulina, hej, w twojej roli tam stratega, nie, jakiegoś tam, to nie jest normalne. No tak, tylko jak tego nie robimy, to jest to ryzyko, że jak powiem ci, Paulina, wiesz co, czy mogłabyś zrobić to i to ty włożysz, przefiltrujesz tą informację przez wszystkie role, które masz, łącznie ze swoją prywatną i ona może po prostu wybrzmieć może nie tak, jakbyś sobie życzyła, żebym ja do ciebie się akurat w tym momencie twojego dnia, życia, cokolwiek odnosiła. Nie? I wtedy zaznaczanie tego, że ja jestem teraz w roli jest super ważne. I jest takie założenie, o którym też bardzo rzadko się mówi, że generalnie my występujemy jako ludzie. Nie? Czyli my się spotkamy, nie wiem, dzisiaj się spotkałyśmy, no to najpierw jest Paulina i Ewa. Po prostu dwie osoby. I tą mamy relację. I jeżeli chcemy przejść do innej relacji, to warto to zaznaczyć. Wiesz, warto zaznaczyć, hej, wiesz co, dobra, to teraz skupiając się na podcaście. I od razu ja wiem, że aha, dobra, nie? Teraz mówimy o tych rolach podcastowych. A nie próbować tak przepłynąć, wiesz, tak miło i łagodnie między prywatną relacją a służbową. To może rodzić nieporozumienia, bo ty już wiesz, że ty mówisz do mnie ze swojej roli, a ja jeszcze jestem w naszej relacji prywatnej. No i wiesz, nieporozumienie gotowe. Taka pokusa mnie się teraz pojawiła w głowie. A gdybyśmy tak założyli, że jednak pierwszeństwo mają komunikaty w rolach, czy nie byłoby łatwiej? Ale jakby rozumiem, o czym mówisz, ale mówię po prostu, że takie mi się pojawiło, że jednak jak piszę coś do ciebie na komunikatorze firmowym, w kanałach firmowych, to jest przeważnie w roli, nie? Że to nie jest w roli, aczkolwiek też myślę o jakiejś swojej sytuacji dzisiaj i o feedbacku, jaki otrzymuję, to też rozumiem, że pewnie im większy masz wpływ, im też to, w jaki sposób mówisz, bo ja zdaję sobie sprawę, że dużo rzeczy, które ja wypowiadam, czasami są opinią, a brzmią już jak decyzje. To też ułatwia na pewno to, kiedy ja mówię, z jakiego kawałka to mówię i dlaczego akurat dzisiaj się odzywam. Nie? A nie milczę albo z czego to wynika, żeby jakoś ukrócić też historię, że się odzywam dlatego, bo to i tamto. No i też to, co jest ważne, to emocje może mieć człowiek, nie? A nie rola.
rola nie będzie miała, wiesz, irytacji na coś. No bo rola to jest po prostu zestaw odpowiedzialności, które realizujemy. Więc rola może mieć, i wiem, że to jest taki lekki mindfuck, tak? Ale ja sobie tak to wyobrażam. Rola może mieć opinię na temat tego, co lepiej jest zrobić teraz w tej dziedzinie, ale niekoniecznie emocje. No, bo to emocje to już jest nasza osobista, prywatna rzecz. I o ile to wyglądać może dziwacznie, o tyle zdanie sobie sprawy z tego jest bardzo ważne. I oczywiście tam jest to, że to się będzie zawsze mieszać. No a kiedy moja opinia to już jest moja prywatna, a kiedy dotyczy roli? Jasne, nie? To nie jest w ogóle zero-jedynkowe i to nie jest ostre. Natomiast pamiętanie chociażby, że emocje może mieć tylko człowiek, informacje może mieć tylko człowiek, generalnie w ogóle to wszystko robi tylko człowiek, tylko wtedy tak jakby robi taki, nawet nie wiem jak to, wiesz, co określić, ale ja w sobie myślę o tym, że po prostu, wiesz, przechodzę z jednej szufladki w mojej głowie do drugiej szufladki w mojej głowie. One u mnie w głowie nie są szufladkami, co prawda, bo ja nie funkcjonuję w ten sposób. To tam wszystko, wiesz, połączone. Niemniej jednak robię na przykład jakiś zoom out systemowy, nie? I ja wtedy wiem, że jestem w tym. Albo robię jakiś, wiesz, zoom out z mojej tej przestrzeni tam energetyczno-channelingowej, nie? I wiem, że jestem teraz w tym. A potem robię jakiś inny zoom out, a potem po prostu czuję, że jestem zirytowana czymś i wiem, że to ja. Ja, Ewa, zirytowana. I oddzielanie sobie tego i obserwowanie, czyli bycie w ogóle obserwatorem własnych emocji, odczuć, myśli, jest tu super ważne. Mam taką hipotezę, że najtrudniej w takim systemie funkcjonować osobom, które mają trudność właśnie w obserwowaniu siebie. Nie mają tego kontaktu, wiesz, co się u mnie w ciele dzieje, nie? Że ja czuję jakieś napięcie w ciele, że ja czuję jakieś emocje, że ja mam jakieś myśli. Tylko im wydaje mi się, że są tymi myślami, są tymi emocjami, nie? Są tymi doznaniami. I nie widzą, że aha, to jest po prostu reakcja mojego systemu na coś, co się dzieje. I jak tego nie potrafimy robić, to jest to po prostu bardzo trudne bycie w takiej organizacji. I ponieważ ja bardzo często pracuję jednak z firmami IT w większości i jest tam bardzo dużo mężczyzn, jest tam bardzo dużo inżynierów, ludzi, których umysł jest bardzo mocno zaangażowany w to, co robią. I wiesz co? I się okazuje, że to wcale nie jest dla nich trudne. Nie jest trudne takie dzielenie światów, tak? Tak, takie widzenie, takie aha, dobra, to jest teraz ta perspektywa, a to jest tamta, a teraz czuję emocje i to jest dotyczy czegoś, a może to nie dotyczy tej merytoryki, tylko czegoś innego. I okazuje się, że te wszystkie nasze stereotypy, gówniane stereotypy, wiesz, że mężczyźni to, a inżynierowie to, a kobiety to tamto, a matki to coś jedno, nie, w ogóle nie mają sensu. To są umiejętności, które są po prostu umiejętnościami każdego człowieka, dostępne każdemu. Każdy może się ich nauczyć i każdy może wyciągnąć z tego tyle benefitów, jak tylko to pozna, że będzie w stanie wtedy w organizacji funkcjonować w taki sposób, że jestem życzliwa, czuję życzliwość, chcę dla ciebie dobrze, dla siebie dobrze, zakładam pozytywne intencje, chcę dla organizacji dobrze i teraz dlatego patrzę z tych różnych perspektyw na to, co się dzieje i jak widzę, że mam jakieś emocje, to też je przynoszę, bo ja wiem, że te emocje są też informacją, która może nam pomóc. I to przestało się, wiesz, przynajmniej w moim świecie, wydawać absurdalne. Pamiętam jeszcze parę lat temu, to miałam z tym taką trudność, bo widziałam, że ludzie patrzą na mnie jak na wariata. Ale teraz widzę, że najbardziej hardkorowi inżynierowie, którym bym pomyślała sobie, ale będę miała z nimi przeprawę, mają totalną jasność. Więc już nie ma wymówek dla nikogo z mojej perspektywy. No ja myślę, że to też jakaś popularyzacja psychologii, tematu emocji i wszystkiego, co jest z tym związane, jakoś ułatwia na pewno. No, chociaż tu bym też postawiła jakiś tam gwiazdkę, bo to też moim zdaniem w różnych miejscach utrudnia, ale rozumiem, że to, co ty mówisz, no to jest jasny podział na role. Ja bym jeszcze dodała też taką umiejętność, czy to zapraszania kogoś z zewnątrz, czy to kogoś z wewnątrz, ale obstawiam, że zewnętrznie może też być łatwiej, ale w ogóle przypatrywanie się temu, co też jest formalne w tych naszych rolach i tego, jak my sobie opisujemy rzeczywistość, ale też temu, co się dzieje nieformalnie. I nie chodzi mi
tylko, że na przykład jakieś role nie zostały opisane, a wiadomo, że ja to robię, chociaż to też, ale właśnie to, co powiedziałam, co się dzieje na tej płaszczyźnie pomiędzy prywatnym a tym, nazwijmy to, państwowym, że czy gdzieś się pojawia jakaś szara strefa i czy my jesteśmy w stanie wyłuskać tę szarą strefę i zacząć też o tym rozmawiać. Dla mnie to jest pewnie przeważnie zaczynamy wtedy rozmawiać o tej stronie prywatnej i emocjonalnej i co nam się dzieje w kontakcie, czy w tym, jak sprawy zostały załatwione, czy jakie ktoś podjął decyzje, ale żeby mieć też taką, no jakiś swój system, nawet niech to będzie retrospektywa, nawet niech to będzie, no nie wiem, nazwijmy to sobie jakimś pulsometrem, pulscheckiem bycia w zespole, czy też w relacjach, to gdzie czujemy, że to jest, mamy wszystko skodyfikowane i wszystko działa, tu mamy też jakąś przestrzeń taką naszą prywatną i sobie o niej rozmawiamy, ale czy jest może jeszcze coś takiego, co my czujemy podskórnie, że może to nie do końca działa, albo że właśnie się dzieją jakieś takie sytuacje, o których myśmy sobie nie powiedzieli i też sobie myślę w takim, robiąc też jakąś taką trochę i wycieczkę pewnie do siebie, ale też jak to w życiu bywa i jak łatwo nam też wejść po prostu, nie było na to czasu, nie było czasu na to, żeby usiąść i pogadać, bo się rzeczy działy. No to też wpisanie bardzo konkretnego takiego miejsca w agendzie zespołowej, miesięcznej, tygodniowej, jak zwał, tak zwał, kiedy chcemy, żeby po prostu mieć tę przestrzeń na to, że dobra, no to teraz siadamy i rzeczy obgadujemy i wypłukujemy i sobie nazywamy, czy to jest lista napięć jakiś, niech każdy powie, jakie ma. Aczkolwiek też z wzięciem odpowiedzialności za to, że jak nic nie mówię, a wiem, że coś jest, no to decyduję się po prostu to przemilczeć i no prawdopodobnie jakoś zaczynam budować malutki murek gdzieś w zespole. I jedną z takich też prostych metod na to, powiedziałam prostych i się zaśmiałam do siebie, no, skutecznych, jest takie oficjalne przyznanie, ustalenie między sobą, że tak, możemy wobec siebie oczekiwać i wobec siebie wymagać i że to jest okej. I że mamy na to wszyscy zgodę. Bo mam wrażenie, że często jest, jak ktoś oczekuje od drugiego, to jest prawie jak atak, wiesz, odbierane. Nie? Ale przecież my się na to nie umówiliśmy. Tak, my się umawiamy ze sobą na to, że będziemy, to po angielsku ładnie brzmi, keep ourselves accountable. I tak, jak ja czegoś potrzebuję, na coś się umówiłyśmy, to będę cię o to cisnąć i oczywiście nie będę cię atakować i tak dalej, nie o to chodzi. Natomiast nie będę ściemniać, że to się w ogóle nie wydarza. I tu jest taka prosta strasznie metoda, którą też zresztą właśnie w zeszłym tygodniu przerabialiśmy, żeby za każdym razem ustalać kto, co, kiedy, gdzie. To jest takie, wiesz, w sumie proste, nie? Ale tego nie robimy. Śmieję się, bo wszyscy to wiemy, właśnie kto, co, kiedy, gdzie, nie? A to ile razy dziennie bym mogła powiedzieć, ja piszę, a do kiedy? Nie, to jest po prostu niesamowite, że jakoś to tak, ten czas, on jest bardzo łatwo zapomnieć o tym, że no my się umawiamy na jakiś konkretny deadline. I rozumiem też, że słowo deadline ma bardzo złą renomę i PR-owo jest niezjadliwe i kojarzy się z jakimś najgorszym korpo i po prostu jak ktoś mówi deadline i ASAP, to od razu do śmietnika. No ale taka jest prawda, no rzeczy nie mogą się dziać w nieskończoność. No chyba, że mogą, to też sobie to jasno powiedzmy, że to jest taki nasz projekt, który będzie trwał, aż nam duszy zabraknie. Jak nam się zachce. I w tym co, kto, kiedy, gdzie chodzi o to, że my w głowie zazwyczaj my wiemy. No tak, myślę, wiesz, na coś się umawiamy i ja już tam z tyłu głowy mam tak, dzisiaj nie, jutro nie, ale tam w czwartek mam czas, to zrobię. No ale jak nie powiem tego na głos, to ty nie będziesz wiedzieć i ty będziesz cały czas w takiej nieświadomości, w takiej niepewności. Jak nie będziemy wiedzieli, kto to zrobi, no to wiemy, jak to się często kończy, nikt tego nie robi. Trzeba by. Bo każdy myśli, że ktoś inny. Jak nie będziemy wiedzieć dokładnie co, nie mamy dokładnie określonego rezultatu, to możemy się potem bardzo zdziwić, że ktoś po prostu zrobił zupełnie coś innego niż myśleliśmy. I to na przykład bardzo mocno pokazują sytuacje, kiedy mamy spotkania i ja zawsze bardzo proszę, żeby miejsce, w którym są zapisywane rezultaty, to na co się umówiliśmy, żeby w ogóle to było zapisywane, to po pierwsze, ale żeby było to widoczne dla każdego. I jak sekretarz to zapisuje, to wszyscy to widzą i możemy na koniec powiedzieć, na to się umówiliście? Jak często się okazuje, że ktoś myślał coś inaczej, jakoś inaczej. Że nasz język był nieprecyzyjny. W związku z tym, a ja myślałam, że coś innego chodzi. I to się oczywiście okazuje najczęściej dopiero na koniec, kiedy już jest ten deadline.
i się okazało, że zrobiliśmy inaczej. Nie ten, kto miał, potrafił, chciał. Więc robienie takich drobnych rzeczy i naprawdę, nawet jak umawiamy się tak i potem zapisanie tego na tym Slacku, tam Teamsach, to za dużo czasu nie kosztuje, a jest po prostu taką tylko przypominajką, na co się umówiliśmy. Bardzo łatwo jest o tym zapomnieć i bardzo łatwo, wiesz, po prostu popłynąć gdzieś tam nie w tym kierunku, w którym chcielibyśmy. Kusi mnie, żeby przerwać i tutaj zrobić pauzę i przejść, żeby to był następny odcinek, bo ja akurat jestem w takim miejscu i mam takie doświadczenie, że to wszystko jest, a i tak rzeczy się nie dzieją. I co wtedy? Dobra, to parkujemy. Więc wracając do tego, zaufanie, oczekiwania, efektywność, na to się po prostu na początek musimy umówić. I to jest mój pierwszy taki tip. Umówmy się na to, że to jest okej, że będziemy od siebie oczekiwać. Umówmy się na to, że będziemy pamiętać o tych rolach i będziemy się, nawet jak się będziemy łapać na tym, że ktoś nie powiedział w jakiej roli, to łapiemy się na tym, ale z życzliwością, a nie po to, żeby oczywiście wytknąć błędy. Natomiast umawiamy się, że to jest okej oczekiwać od siebie i umawiamy się też na to, że jeżeli poczujemy jakiś dyskomfort związany z tym, to będziemy też o tym mówić. Czyli generalnie to nie chowamy nic. Bo jak zaczynamy coś chować, to co mówiłaś, to zaczynamy tworzyć mur i zaczyna być po prostu potem trudno. I to jest jakby pierwszy krok. I nie jestem ci w stanie podać procentów, natomiast tak z pamięci, w większości przypadków, w których widzę trudność właśnie z tym, żeby było miło, życzliwie, ale żeby jeszcze się robota działa, to jest to, że ludzie są nieprzyzwyczajeni do tego, że to jest okej oczekiwać, wymagać. I że nie przypominamy sobie o tym. I to nie wystarczy raz powiedzieć, słuchajcie, to się umówmy, że możemy teraz od siebie oczekiwać. Trzeba jeszcze powiedzieć, jak to będziemy robić, co my tam chcemy, czego nie chcemy. Na przykład, że nie chcemy być odpytywani, jasne. Chcemy mieć zaufanie, że ta druga strona tak naprawdę się rzeczywiście to troszczy, a nie po prostu chce być upierdliwa. I te wszystkie obawy musimy przegadać i określić, że tak, to jest dozwolone, to jest pożądane, tak chcemy robić, wiesz, a nie po prostu potem czuć pretensje do kogoś, że ktoś coś oczekuje. No, i też sobie myślę, no, że wiadomo, że papier wszystko przyjmie i my możemy na papierze się wspaniale zakontraktować i to wszystko wygląda ekstra. Zaczęłam sobie też myśleć w tym, i to jest pewnie też pytanie do liderów, ale też dla osób w zespołach, kiedy ja jestem w takim momencie, że ja czuję, że ja nie, przestaję dowozić i że jakby zaczynam łamać tę umowę i co ja w związku z tym robię. I żeby sobie na tym trochę zacząć myśleć, jakąś refleksję poddać, że co w takim razie może się dziać takiego w zespole, bo też sobie rozumiesz, o co mi chodzi, że no czasami jest tak, że się umówiliśmy, wszystko się zgadza, no ale ja nie dowożę. Ja jednak się decyduję robić coś innego, inaczej, nie w tym terminie, ale też o tym nie mówię. I dla mnie osobiście to jest największy problem, bo wierzę, że zespoły potrafią przejść przez najgorszy shit i najgorsze rzeczy potrafimy ze sobą obgadać, no ale jak ktoś przestaje się też odzywać i nie mówi, że słuchajcie, no ja tego nie zrobię na ten czas, tylko trochę czekam, w moim przekonaniu, że, no, że wiesz, że zaczyna się ta dynamika ustawiania trochę rodzić dziecko, kat ofiara, nie? No bo ja siedzę i wiem, że ja już tego nie zrobiłam, bo naprawdę uważam, że w większości przypadków, i teraz mówię też patrząc po sobie, że ja wiem, kiedy ja nie realizuję swoich celów, ja wiem, kiedy ja wybieram coś innego, tylko że siedzę i czekam, no bo czasami łatwiej jest może, żeby jednak ktoś przyszedł i zwrócił uwagę, hej Ewa, what the fuck, dlaczego to się nie wydarzyło, niż żebym ja powiedziała, słuchajcie, ja nie wiem, jak to zrobić, ja nie mam pomysłu, ja nie mam już ochoty, ja nie mam motywacji, ja po prostu wzięłam się za coś, co się okazuje, że jestem jednak w tym gówniana i nie umiem tego zrobić. I że wtedy zaczyna się właśnie jakaś taka gra, bo ludzie zaczynają się dopytywać, ja mówię, że za chwilę, coś tam i że wtedy zaczyna się jakiś taki odgrywać teatr i łatwo przejść właśnie w taką dynamikę, że nie, no poczekaj, no ale ja powiedziałam, że ja potrzebuję na to jeszcze chwili czasu, nie? I że zaczynamy wtedy automatycznie, pomimo tego dużego zaufania, intencji, wiary, że każdy chce dobrze, no wchodzić w jakąś taką grę, z której moim zdaniem jest bardzo ciężko wyjść. No to jest taki punkt, w którym możemy założyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że w jakimś punkcie nie jesteśmy do końca ze sobą szczerzy.
jak ja mówię, że nie jestem ze sobą szczera, to ja nie mam tam takiego poczucia, że to jest jakieś straszne i ciężkie. Bo ja wiem, że wiele razy ludziom to się kojarzy, że to jest takie ojejku, nie jestem teraz szczera, w ogóle straszne. Że to jakieś, bo rozumiem, że to mówisz o tym, że to nie chodzi o jakiś cynizm i że ja celowo coś ukrywam i chcę kłamać, tylko rozumiem, że też nie do końca sobie zdaję z czegoś sprawę. Tak, że to nie jest celowe działanie na szkodę, tylko jest coś, z czego ja sobie po prostu nie zdaję sprawy. I dla mnie to jest taki sygnał o to, żeby spojrzeć na to. Więc jak robimy jakąś prokrastynację, no bo my ją robimy tak naprawdę, nie? Ona nie dzieje się sama z siebie. My prokrastynujemy w jakiś sposób, to jest sygnał, że czegoś nie widzimy, nie jesteśmy do końca wobec siebie szczerzy, nie zauważyliśmy po prostu czegoś. I trzeba się temu przyjrzeć, zadać sobie parę pytań, typu czego nie chcę widzieć, co jest tutaj niewygodne, a nie chcę przyznać, że jest niewygodne. Potem się na przykład okazuje, że w sumie to nie wiem jak zrobić pierwszy krok. W sumie to nie lubię tego robić. Się tylko zgodziłam, no bo nikt się nie podjął. I tam będzie cały inny zestaw, pewnie dla każdego i każdej sytuacji indywidualny. I na koniec dnia to jest właśnie ta umiejętność zatrzymania się, powiedzenia, hej, czego my tu nie widzimy? Skoro się coś nie dzieje tak, jak chcemy, to znaczy, że czegoś nie widzimy. I to jest tyle. I myślę, że gdybyśmy to robili, to mielibyśmy wiele mniej problemów generalnie, jakieś tam trudności i wyzwań. I to, co sobie myślę, to jest to, że to nie wystarczy zrobić raz. To dogadywanie się i przypominanie, hej, to jest okej, że od ciebie wymagam, że ty ode mnie wymagasz. No dobra, może nam się to jeszcze nie udało, może ta forma nie jest taka przyjemna, może chcielibyśmy to trochę inaczej robić, bo to mnie stresuje, jak ty mnie pytasz, może zróbmy to inaczej, ale gadajmy o tym. Nie? Miejmy jasność, że to jest zupełnie normalne i oczywiste i cały czas o tym gadajmy. Jak coś się nie dzieje, to też o tym gadajmy. I nie po to, żeby komuś powiedzieć, hej, jesteś do dupy, nie znasz się, nie potrafisz, że w ogóle to zawalasz, ale po to, żeby wspólnie się nauczyć. Bo z takiej sytuacji, kiedy coś tam na przykład robisz, wiesz, że nie robisz, że prokrastynujesz, że ja przyjdę do ciebie, hej, co się dzieje? Jak ty mi zaczniesz dawać wszystkie te wymówki, czyli będziesz w bronieniu się, czyli już będziesz, wiesz, w ofierze, no to nigdzie nie pójdziemy, nie? Ale jeżeli uda nam się nawiązać taki kontakt, że pogadamy o tym, hej, skoro to się nie dzieje, a wiemy, że to jest dla nas ważne, wiemy, że to potrzebujemy na ten czas, to coś jest, co nas w tym blokuje. Sprawdźmy co, będzie nam łatwiej razem zrobić kolejny krok. I tu jest potrzebna ta życzliwość. Tu jest tak na maksa potrzebna życzliwość, bo jak jest miło, to właśnie wtedy ja powiem, aha, okej, nie? Okej. Dobra, rozumiem, nie miałaś czasu, spoko. Ale jeżeli ja będę naprawdę życzliwa wobec siebie i wobec firmy i innych, to ja wejdę tam z tą życzliwością głębiej i my sobie z tym poradzimy. Ale nie jak miło, tylko jak życzliwie. Tak jakoś złapałam też ten moment, jak mówisz właśnie, że życzliwie, bo wierzę, że to jest właśnie z dobrą intencją, cierpliwością, ale też ze stanowczością, że jednak musimy wyjść z tego impasu, bo on po prostu nie działa i coś się takiego wydarza, że no ani w lewo, ani w prawo nie ma podjętej decyzji. I wierzę, że właśnie ta życzliwość wtedy pozwala na to, żeby też zobaczyć, że tam jest jakiś drugi człowiek, nawet jeśli pojawiają się wymówki, no to ja jestem w stanie też je nazwać życzliwie, że słuchaj, no dla mnie to brzmi jak wymówka, ale też no nie uciekać się od faktów. O to mi chodzi ze stanowczością, bo no znam takie sytuacje, kiedy nagle jak sobie na coś spojrzymy, to coś się nie dzieje od tygodnia. To się nie dzieje już od miesiąca, 2, 3, nie? I żeby też mieć w sobie z dwóch stron życzliwość do tego, że my też możemy sobie powiedzieć taką jakąś trudną prawdę i czasami urealnić to, w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy. Bo w tej, może tak właśnie to, co powiedziałaś, bo jak właśnie jest miło, to tak sobie pozwalamy i ten czas leci, aż w pewnym momencie jesteśmy już przy takiej ścianie, że już ciężko z tego wyjść, żeby to się nie skończyło jakąś agresją, złością, wkurzeniem, tupnięciem nogą i tak dalej. Ale wyobrażam sobie, że też czasami się nie umie inaczej, i dlatego też wierzę w to, że bardzo potrzebny jest ktoś z zewnątrz, kto jakoś pokaże, nazwie, sfacylituje i jakoś zaobserwuje też to, co się dzieje przy okazji, chcąc, nie chcąc. I tak na zakończenie mam jeszcze taką jedną myśl, że będąc właścicielami, jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ nas nikt nie zwolni. Tak. I zupełnie inaczej nam jest oczekiwać od kogoś, zupełnie inaczej nam jest wchodzić w te szczere rozmowy,
chociaż ja nie mówię, że nie trudno, nie, bo to jest No, z innego cały- miejsca po tak, prostu. ale jest to jednak z innego miejsca. Tego stresu on jest inny. Może nie to, że jest tego mniej, ale on jest inny. Kiedy nie jestem właścicielem i jestem w tej sytuacji, że ktoś ode mnie czegoś oczekuje, to tam nie tylko zagrożone jest moje przynależenie, bo u właściciela też może być zagrożone przynależenie, nie? Że po prostu ktoś odejdzie i ja teraz będę z tym wszystkim sam. I tak samo u osoby, która nie jest właścicielem, że ja teraz jestem zagrożona, nie? W mojej pozycji tutaj w ogóle w byciu częścią tego wszystkiego. To jest jedno. Natomiast drugi element jest taki, że u człowieka, od którego się oczekuje, a nie jest właścicielem, no, u niego się pojawić może bardzo dużo dodatkowych stresów związanych z tym, że ojej, jak nie dowiozę, jak powiem, dlaczego nie robię tego, to jakaś prawda wyjdzie na jaw i to może się oznaczać, że ja już tutaj nie będę mogła pracować, a to znaczy, że nie będę miała przychodu pracy, a mam, nie wiem, 3 dzieci, kredyt, tararara. I to zaczyna być taki już stres, wiesz, fundamentalny o przetrwanie. Nie tylko o przynależenie, ale już o przetrwanie. I musimy pamiętać o tym, że no, ten proces tej życzliwości i efektywności w jednym, on trochę będzie trwał i no, niektórym się uda pójść tą ścieżką z nami, innym się nie uda pójść tą ścieżką z nami. Tak, bo sobie Najważniejsze jest tylko to, że my sami jako liderzy musimy na tą ścieżkę wejść, gdzie wiemy, że naprawdę mamy życzliwe intencje, jednocześnie odwagę do tego, żeby to było szczere, nawet jeżeli to będzie wywoływało jakiś dyskomfort. Pomyślałam też sobie o tym, że to też czasami jest paradoksalne, że ja wiem, że nie dowożę, pojawiają mi się te lęki, obawa przed zwolnieniem, czymkolwiek innym zaburzeniem mojego poczucia bezpieczeństwa i wchodzę w taki, nie powiem stupor, ale po prostu w jakieś takie zamrożenie, że tym bardziej nie dowożę i tym bardziej ta moja własna przepowiednia może stać się realna. Ale no to już trochę inny temat też. No tak, to już na sesję terapeutyczną, do której każdego zachęcam. Najbardziej. No dobrze, to chyba to mamy. Chyba to mamy. Dzięki. Dzięki. Jeśli podobało Ci się to, o czym mówiłyśmy i chcesz posłuchać więcej, zasubskrybuj nasz kanał, popatrz na odcinki, które nagrywałyśmy, a jeśli masz konkretne pytania, to dodaj komentarz albo napisz do nas na LinkedInie.